Linqiao Station. Please get ready for arrival. Dobra, przyjechałem do hostelu. Mieszkam w pokoju 8-osobowym. W sumie pierwszy raz w życiu śpię w hostelu, także trochę dziwnie się czuję, ale myślę, że będzie spoko. Raczej Chińczycy wyglądają na takich, co nie kradną, a poza tym jest zamykana szafka. Także o to się nie martwię. Łóżko jest wygodne, w sumie dostałem pościel, ale muszę kupić gdzieś ręcznik. Bo myślałem w sumie, że ręczniki będą na miejscu, a no niestety nie ma. A teraz idę szukać fryzjera i jak zrobię sobie haircut i jak kupię ten ręcznik, jakiś żel pod prysznic w ogóle, bo też nie wziąłem, to zacznie się ściemniać i pewnie będę powoli się udawał w stronę centrum, żeby nagrać trochę centrum nocą, bo w sumie na tym mi zależało. W ogóle to Szanghaj wygląda trochę inaczej niż Wuhan. Ma zupełnie inny klimat. Już widziałem jakieś europejskie mordki po drodze, ale no w sumie fajnie, bo w końcu nie jestem sam, bo odkąd przyjechałem do Wuhan, to jakby no nie widziałem nikogo z mojego kontynentu. A w sumie też miłe doświadczenie, tak być odmiennym przez chwilę. W ogóle bardzo dużo aut elektrycznych tutaj jest, z tego co widziałem. I to Tesla i tak dalej. Nie wiem, jak trzeba być ustawionym w Chinach, żeby jeździć Teslą. Ale chyba w miarę bardzo. W ogóle większość ludzi jeździ na rowerach albo na motorach. Jakby ten hostel mam zarezerwowany i tak tylko na 2 noce i w niedzielę rano jadę już do Pekinu i potem tego samego dnia jadę już do może nie hotelu, ale do takiego jakby to powiedzieć, pensjonatu czy mieszkania prowadzonego przez jakąś rodzinkę pod Wielkim Murem i tam mam mieć swój pokój z łazienką plus śniadania. Spędzę 3 noce, więc nawet jak tutaj bardzo mnie przeora ten hostel, to tam sobie jakoś odbiję to, mam nadzieję. I chyba jak już wrócę z Pekinu, to w moim pokoju powinienem mieć już lokatora w akademiku. Także fajnie będzie się poznać, bo teraz mieszkałem sam. Proszę bardzo, Tesla. W sumie koleś, który mnie odbierał z lotniska w Wuhan, też przyjechał po mnie Teslą. Byłem trochę w szoku, w ogóle strasznie dużo jest takich Tesli. Mam nadzieję, że w ogóle będzie tam otwarte. Tu przynajmniej na kampusie są jakieś dziwne godziny przynajmniej otwarcia knajp, bo są otwarte 2 godziny rano, 2 godziny koło południa i 2 godziny wieczorem. Wczoraj już miałem problem, żeby coś zjeść, jak wróciłem z miasta późno. No ale myślę, że na mieście to trochę inaczej działa. W ogóle ten kampus jest całkiem inny niż te miasta tutaj. Przegapiłem, że obok mojego hostelu było 7-Eleven, a jestem strasznie głodny, bo w sumie od rana nic nie jadłem, ale może znajdę coś po drodze jeszcze, żeby sobie coś na szybko zjeść i pójdę na jakieś większe jedzenie wieczorem. Już nie chcę tracić czasu za bardzo, w ogóle zupełnie inny tryb zwiedzania tutaj obrałem niż zwykle, na przykład w Europie i tak dalej. No w Europie na przykład nigdy nie został w hostelu w ogóle. Ale dobra, jest fajnie, YOLO. Mega mnie denerwuje jeżdżenie komunikacją w Chinach teraz i pociągami, bo wszystko jeździ bardzo szybko, ale na przykład zanim przeszedłem wszystkie kontrole bezpieczeństwa, te 3 bramki na dworcu w Wuhan, plus jeszcze mój paszport się nie chciał zeskanować. Wiesz, mam ten problem, że tu trzeba skanować te dokumenty, a mój paszport się nie skanuje. To zajęło mi to dużo i wszędzie muszę dużo wcześniej wychodzić, żeby być pewnym, że zdążę. Tak samo tutaj, już nie pamiętam, ale chyba bilet zabukowałem na 9 do Pekinu, także podejrzewam, że znowu będę musiał pewnie o 6 wstać w niedzielę i już o 7 wyjechać. Mam niby zapisaną w telefonie trasę na metro, w ogóle nie da się tu posługiwać Google Mapsem, bo ten Google Maps nie działa. Tylko się połączyłem z Wi-Fi w hostelu, no to zobaczyłem już, że wszystkie aplikacje, które do teraz na internecie mobilnym, na karcie z lotniska mi działały, jak Instagram, Messenger i tak dalej, to przestały działać. Tak naprawdę z tych komunikatorów to działa mi tylko WeChat i w sumie tyle. Ciężkie by było życie samym WeChatem. Tędy powinienem dać do tego fryzjera. Dobra, chyba jestem blisko fryzjera. Przypomina mi to trochę Maroko wszystko. Takie wąskie uliczki i tak dalej. Ale w sumie dużo mnie ludzi i nikt nie nawołuje, że chce coś sprzedać. No.
dość cicho tutaj jest w ogóle, bardzo duszno, 40 stopni. Podejrzewam, że ten fryzjer też będzie jakaś taka miejscówka na boku. Dobra, jestem już po strzyżeniu. Zapłaciłem dychę. Teraz do jakby końca wyjazdu nie będę się musiał szczyc. Także mam to z głowy. Czy albo to jest żyła, albo tu wyjebał mi taką kreskę. Teraz nie widzę tego dokładnie. No. Że wygląda przynajmniej trochę bardziej świeżo. Bardziej świeży się na pewno nie czuję, bo jestem cały w płakach upierdolony i w ogóle maszynka, którą jest strzyk, też była ujebana w płakach. Wszystko było. Wszystko było w tych włosach właśnie tam. Za czysto to tam nie mieli. W ogóle ulice tutaj są dość czyste, zamiatające i tak dalej, ale uważałem, że w tych takich knajpkach, gdzie nie chodzą jeść, albo no, na przykład do tego fryzjera, to taki trochę jest burdel, gdzie rozpierdol, ale przynajmniej klima była. Będę teraz szukać ręcznika gdzieś, mam nadzieję, że znajdę. I żelu pod prysznic, bo pasuje się jedna gumy dzisiaj. Idę szukać w sumie metra jakiegoś, bo jest dużo linii, żeby dojechać do centrum. Mam też żel pod prysznic, także będę czysty dzisiaj, że to mi się udało. No i pewnie dojadę do centrum, to próbuję ponagrywać trochę architektury w Szanghaju. To bardzo, jest tu kilka w ogóle budynków najwyższych na świecie, jednych z najwyższych na świecie. Skyline to naprawdę ciekawe miasto. Dobra, dotarłem na to Pudong Avenue, ale leje mi się z dupy pot, jest tu mega gorąco. Jestem już tak spocony, że masakra. Śmierdzę na pewno, bo zauważyłem, że ludzie z różnych kontynentów różnie pachną i w ogóle to Chińczycy tak dziwnie dla mnie pachną, trochę jakby taką kapustą kiszoną, czy coś takiego. A ja pewnie dla nich jeszcze gorzej. No podejrzewam, sam siebie już czuję. Ten smród, który się ze mnie wydobywa. To znowu się zajebałem w metrze, bo mogłem wysiąść trochę później, nie musiałbym tyle chodzić. Ale przynajmniej złapałem ładne zdjęcie na skyline mostu. Tylko szkoda, bo wszystko jest jakby za taką, kurde, nie wiem, szarą mgłą. Dzisiaj jak jechałem przez te 850 km z Wuhan, to zauważyłem, że właśnie całe Chiny są takie, nie wiem, niebo jest strasznie szare wszędzie i te budynki w mniejszych miastach też są szare, albo takie beżowe, albo brązowe i jest tak szaro i wszystko się tak zmywa jakby na horyzoncie. No ale mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego tu złapać mimo tej pogody. Nie wiem, z czego to wynika w ogóle, jest tak wilgotno, że masakra. Zauważyłem, że latają tu jeszcze takie wstrętne, wielkie robaki i właśnie jeden na mnie usiadł. Odwiedzają mnie takie robaki, ale dobra, jakoś się poświęcę. Jakoś spróbuję to przetrwać. Wytarłem się w koszulkę, mój pod ma żółty kolor. To chyba jest zły znak. Port w Szanghaju jest największym na świecie pod względem ilości przeładunku kontenerowego. Shanghai Stock Exchange jest klasyfikowana jako trzecia pod względem kapitalizacji, ustępując miejsca New York Stock Exchange oraz Nasdaq. Szanghaj leży przy ujściu rzeki Jangtzy do Morza Wschodniochińskiego. W dzielnicy Pudong zlokalizowane są jedne z najwyższych wieżowców na świecie. Osadnictwo na terenie, na którym leży metropolia, rozpoczęło się już ponad 1000 lat temu za panowania dynastii Han. Przez stulecia Szanghaj urósł do rangi najważniejszego portu dla Morza Wschodniochińskiego, a obecnie także dla handlu światowego. W XIX wieku podczas I wojny opiumowej Brytyjczycy zajęli miasto, a następnie wymusili otwarcie portu dla imperiów kolonialnych. W drugiej połowie XIX wieku do miasta napłynęło wielu obywateli państw zachodnich, którzy osiedlali się w specjalnie wyznaczonych strefach, w których Chińczycy nie mogli się zameldować. Po przegranej przez Chiny wojnie japońsko-chińskiej w latach 1894-1895 do miasta napłynął japoński kapitał, a pierwsi Japończycy otworzyli tam swoje fabryki. Na początku XX wieku w mieście uruchomiono pierwszą linię tramwajową, a także swoją działalność rozpoczęły pierwsze firmy taksówkarskie. W 1921 roku w Szanghaju odbył się kongres założycielski Komunistycznej Partii Chin. W 1927 roku w Szanghaju wybuchło powstanie komunistów krwawo stłumione przez nacjonalistyczne frakcje Kuomintangu. Podczas czystki przeprowadzonej bezpośrednio po powstaniu zamordowano 50 000 - 60 000 członków partii komunistycznej. W latach 1937-1945 miasto znalazło się pod okupacją wojsk Cesarstwa Japonii. Po 1945 roku miasto wróciło w ręce nacjonalistycznego rządu prawej frakcji Kuomintangu. W
1949 roku miasto zostało zajęte przez wojska Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Po proklamowaniu powstania Chińskiej Republiki Ludowej i rozpoczęciu intensywnej industrializacji Szanghaj stał się ważnym ośrodkiem przemysłowym. W roku 1984 w dzielnicy Pudong utworzono specjalną strefę dla inwestorów zagranicznych. W latach 1990-1999 Pudong zaliczyła bardzo gwałtowny wzrost PKB średnio o 21% rocznie. Szanghaj jest bardzo ważnym centrum finansowym, handlowym oraz przemysłowym dla Chin, tego regionu Azji oraz świata. Wracam do hostelu, bo już jest po 8 i pewnie dojechać jedzie mi około godziny, a w sumie to jeszcze bym się umył i nie chcę nikogo obudzić. Ale ta część Szanghaju jest po prostu zajebista. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. W ogóle te budynki tutaj, architektura. Spotkałem się z opinią Chińczyków, że w ogóle w Chinach jest brzydko i w Szanghaju też jest brzydko i że w Europie jest ładniej, bo są stare budynki, ale nie, no mnie tutaj... Co się tutaj dzieje, mnie zwaliło po prostu z nóg i rozumiem, że Szanghaj może wygląda trochę inaczej, bo to powiedzmy centrum finansowe, nie? Chin, ten cały indeks Shanghai Composite i tak dalej, ale nie, no po prostu jest mega. W sumie teraz żałuję, że tutaj nie mieszkam, ale podejrzewam, że zapłaciłbym grubo. No ale no w sumie w ogóle wszyscy Chińczycy chcą sobie ze mną robić zdjęcia, nie wiem dlaczego, od starych babci, dziadków, po jakieś nastolatki i tak dalej, nie wiem czy jestem taki handsome, czy po prostu jak małpka bardziej traktują. No nie jest, no trochę szkoda, że wracam tak szybko, bo już pewnie jutro nie będę miał okazji tutaj przyjść o tej godzinie, bo będę musiał szybko spać, bo rano mam pociąg do Pekinu. Ale w sumie to spoko. W sumie to podejrzewam, że w tym Pekinie to sobie odpocznę trochę, bo ostatnie dni od przyjazdu tutaj trochę jestem w biegu i trochę jestem zmęczony. Ta wieża. Mega. Wstałem w południe. Ale nawet się wyspałem w tym hotelu. Nie było źle. Ogólnie to były posprzątane prysznice wieczorem i toalety też, także spoko, można było skorzystać. Widzę, że w pokoju jest full stan ludzie, ale wszyscy byli dość cicho, także no nie wiem, spałem z 12 godzin, także jestem mega wyspany. Widzę tylko, że wywaliłem jakąś diodę na czole, ale to może z tego pocenia się z tej temperatury. Dzisiaj też jest mega gorąco, chyba goręcej niż wczoraj. Jem sobie jakieś bułeczki takie. Myślałem, że będą na słodko, ale są takie w ogóle na słono z jakimś, nie wiem, mięsem w środku czy coś, ale okej. Nie wiem, może się pokręcę dzisiaj niepopularnymi częściami miasta. Chociaż mi kusi, żeby wieczorem jeszcze raz skoczyć do tego centrum tam, bo było zajebiście. Mega mi się podobało. Który mam pociąg o 9:27 w sumie, także około 7 dopiero muszę gdzieś... Pewnie wyjdę sobie dopiero około 7, żeby być pewnym wszystko ogarnę. No także w miarę na luzie. O 13 powinienem przyjechać do Pekinu, 13 jakoś z kawałkiem. Dobra, jednak nadal śmigam po centrum. Skusiłem się, bo chciałem zobaczyć giełdę papierów wartościowych w Szanghaju. Ogólnie to nie pomacałem byka po jajach, bo jest odgrodzony takim płotkiem, ale mam nadzieję, że no to w takim razie w shortach powinno szczęścić. Wracam tam w okolice Shanghai Tower, bo tam jest dużo więcej ludzi i tak dalej. W ogóle to spotkałem jakiegoś Chińczyka, który miał profesjonalny aparat i robił zdjęcia, to strzelił mi fotki z architekturą. To tak to za bardzo ciężko mi było strzelić coś sobie samemu. Już się przegrzewam powoli. Jeśli chodzi o architekturę Szanghaju, to tam ktoś kurwa mocno poleciał z inspiracją antyczną Grecją w ogóle. Patrzcie tu, grubo. Myślę, że Akropol się chowa. Dobra, opuszczam mój hostel. W pociągu muszę zgrać sobie zdjęcia i filmiki na laptop albo na dysk, bo już nie ma miejsca do nagrywania. W ogóle to fatalną decyzją było wczoraj iść do pubu, bo czuję się średnio i się nie wyspałem. A 6 rano idę sobie kupić coś do jedzenia i do picia i za 2 godziny 45 minut mam pociąg do Pekinu. W ogóle to zamiast ręczników to przez przypadek kupiłem takie ścierki, bo to było zapakowane w folię i wyglądało jak ręcznik. Tam były 4 ścierki, ale powycierałem się tymi ścierkami.
Wyrzuciłem je do kosza po 2 dniach. Także spoko. Tam gdzie teraz jadę, to już powinienem mieć ręczniki. W ogóle to zauważyłem, że ten fryzjer nie do końca mi tu przyciął szyję, to będę sobie musiał poprawić. Bo już zaraz tam. Ale to już zrobię na nie wziąłem maszynki. To w takim razie jeszcze 3 dni będę miał zarośniętą szyję. Trzymam schizy, że coś zostawiłem, jak się skądś wyprowadzam, ale mam nadzieję, że skupiłem. Sobie zrobię inspekcję na miejscu. Na razie brudne gacie jadą razem z czystymi gaćmi, ale mam woreczek, to na miejscu sobie też to przypakuję, żeby nie mieć syfu. W ogóle wczoraj w meczu zwróciłem uwagę, zostałem już zaproszony na jakąś konferencję Artificial Intelligence Blockchain. Dodali mnie do WeChata, ale chyba podziękuję. To od 2 dni śmigałem w klapkach i obtarłem je strasznie, te klapki. I dzisiaj sobie już brałem wygodniejsze buty, ale ledwo idę. Boli mnie noga mega. Mam nadzieję, że mi to przejdzie. Jakiś taki bąbel mi się zrobił. Nie za przyjemne. Po 2 dniach spędzonych w Szanghaju wyruszam do Pekinu, gdzie docieram około godziny 15. Planuję spędzić tam popołudnie i wieczór, po czym udać się pod Wielki Mur, gdzie zarezerwowałem nocleg. Relacje z mojego pobytu w Pekinie i pod Wielkim Murem przedstawię w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania.